Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się takim pytaniem, o które mnie tutaj ostatni dzień, byle gdzie mi już je wypisujecie. Wysyłacie mi też i linka, i nie wiadomo co jeszcze do tego. I prosicie mnie, żebym to po prostu skomentował, się wypowiedział na ten temat. Na początku przyszły pierwsze dwa, machnąłem ręką, no dobra, nie ma sensu, nawet nie będę robił, ale widzę, że tego przychodzi mi więcej i więcej i jeszcze więcej. Więc po prostu chcę się do tego tematu odnieść. Mianowicie ktoś zrobił sobie filmik, gdzie bierze absorber, tylko on brał ten z tej stali szlachetnej, ja mam akurat tutaj ten złoty teraz przy sobie, i brał miernik i chciał pokazać, że ten absorber nie działa. Tak, moi drodzy, a później pokazywał też przeróżne inne rzeczy, które niby działają na ten miernik. Moi drodzy, po pierwsze, ja już się nie będę odnosił do tego, że tutaj jest to jak najbardziej zmanipulowane, bo to jest zmanipulowane. Każdy, kto ma ten miernik, wie dobrze, gdzie jest jego sonda pomiarowa i jak popatrzymy, nie będę nawet tutaj wstawiał tego filmiku, bo chciałem go wstawić, ale nie mam czasu absolutnie na to, bo naprawdę dzisiaj to mam taki dzień, że mam po prostu urwanie głowy, że biorąc absorber i bardzo szybkie ruchy przed miernikiem, totalnie, i tylko od góry, no to tam absolutnie nic by nie mogło zablokować tego promieniowania, tak jak to szło. I zaraz dojdziemy do tego, czemu to jeszcze by nie mogło tego zablokować, ale to po pierwsze. Drugie rzeczy, które były podkładane, były już od dołu podkładane bezpośrednio pod sondę. Już pomijam fakt, że mam palce i wjechały pod tą sondę, które również będą blokowały ten miernik, bo to każdy o tym wie, jak sobie tam palca wsadzisz, to też zablokujesz to i też nie będzie po prostu promieniowania. Dlatego jak już coś nim mierzyłem, to widzieliście, że zawsze trzymałem paluchy z daleka od tego, tylko najeżdżałem samym czymś. Po prostu, czy nawet jakie anteny mierzyłem, czy routery, czy inne rzeczy, to nigdy tam paluchów pod spód nie wkładałem, bo to o tym wie każdy laik, znaczy no powinien wiedzieć każdy laik, który ma związek z jakąś elektroniką, że jak tam palca wsadzisz, to niestety, ale po prostu no ograniczysz to i będzie po prostu zero. A jak już coś chcesz mierzyć, no to musisz to tak zrobić, żebyś palców tam nie wsadził i no tak wokół tego nie przejechać. Zależy jaki to jest duży obiekt, ale nie takimi szybkimi ruchami, tylko u góry tak przelecieć. Bo on powinien tutaj zablokować troszeczkę to, ale nie powinien zablokować przez to, że jest to ta technologia, bo tej technologii się nie da zmierzyć absolutnie tym miernikiem. Nie da się i koniec tej technologii zmierzyć. Ponieważ to jest technologia kwantowa. Tak, to jest technologia kwantowa, która tutaj jest. I to jest energia, na której no nie mamy miernika. Nikt takiego miernika nie stworzył, a może i jest gdzieś stworzony, ale w każdym razie nie jest wypuszczony do naszej opinii publicznej. Może był i w patentach pana Tesli, który również stworzył ten absorber, bo patenty jego osobiste na ten właśnie absorber i tak dalej, na tą całą tutaj konstrukcję tego, to są właśnie Tesli patenty, które pokazywałem wam kiedyś z datą, z jego podpisem, ze wszystkim. To są patenty, które się na szczęście uchowały, które ktoś, właściwie to tam chyba był brat Tesli, który to po prostu zdążył zabrać, nim wpadły tam służby, bo one były tam bardzo szybko. Po tym jak pan Tesla sobie odszedł z tego świata, to te służby tam już były w przeciągu chyba pół godziny w jego domu i już wszystko pozbierały. Na szczęście jego brat był wcześniej i zabrał jedną teczkę z pewnymi ważnymi rzeczami, mianowicie też i z patentem właśnie tego absorbera. Technologii kwantowej nie da się zmierzyć miernikiem. Dlaczego? Ponieważ ten absorber on działa na zasadzie takiej, że on nie ogranicza nam żadnych urządzeń. Wszystkie urządzenia, które mamy, będą normalnie dalej pracowały, ale on pochłania te promieniowanie z tego i transformuje je na promieniowanie przyjazne dla nas. Także oficjalnie miernik nie ma szans, żeby po prostu tutaj coś wyłapać, bo on dalej widzi promieniowanie. Tylko że on już nie widzi, że to promieniowanie jest zmienione na pozytywne dla naszego ciała,
ale widzi dalej promieniowanie, więc te badanie tym miernikiem i dlatego ja tego nie robiłem nigdy wam tak dokładnie, żeby wam to mierzyć miernikiem, no bo nie chcę robić z siebie głupa po prostu i pokazywać wam coś, czego ten miernik po prostu nie jest w stanie uchwycić. Inne rzeczy, które mogę zmierzyć tym miernikiem, które inaczej działają, ok, to wam mierzę, pokazuję wam, jak to wszystko działa, ale no po prostu nie da się zmierzyć tego miernikiem. Da się to natomiast zmierzyć na skali Bovisa. Kto wie, co to jest, to sobie tym może zmierzyć. To jest wahadełko i taka specjalna skala, którą się robi energetyczna i tam bardzo ładnie to można sobie zmierzyć. Radiestezyjnie można to bardzo sobie ładnie zmierzyć. To wam pokazywałem w kilku filmach, jak to radiestezyjnie działa. I możecie pójść do pierwszego, lepszego radiestety z tym i on wam to sprawdzi. I będziecie widzieli po prostu, jak to działa. Nie musicie się opierać o moją opinię tutaj. Tylko po prostu wziąć radiestetę, niech to zbada, zobaczyć. No oczywiście będzie to pewnie coś kosztować, bo radiesteta na pewno za darmo tego nie zrobi, chyba że macie jakiegoś zaprzyjaźnionego kolegę, no to poproście go śmiało, niech to zda. Może nawet nagrajcie to jeszcze też. Z chęcią możecie mi to nawet i wysłać, jak będziecie chcieli, mogę to i opublikować, jak to nagracie, także to nie będzie problemu tutaj, jeżeli wyrazicie zgodę oczywiście na coś takiego. To będą też i inne opinie kogoś, kto też jest radiestetą i będzie mógł to sprawdzić, nie tylko i wyłącznie na moich opiniach się polegać, ale też na innych. No i przede wszystkim nie chciałem w ogóle tego robić, bo ten produkt broni się sam za siebie. Ja bym powiedział setki, może nawet i tysiące pozytywnych waszych komentarzy tutaj na to. Przypuszczam, że pewnie od samego początku to już będą tysiące komentarzy. W każdym filmie, gdzie robiłem film o tych absorberach, zawsze ktoś z was pisał o jego pozytywnych zaletach, co zauważyliście, co wam pomagało i tak dalej, i tak dalej. To większość te filmy bazowały na waszych później już doświadczeniach, które żeście przekazywali nam, wasze zdjęcia, które nadsyłaliście, różnych eksperymentów, które robiliście. To są wszystko wasze praktycznie, że tutaj doświadczenia, które ja później dalej już nagrywałem, bo my na początku wiedzieliśmy, że tylko on miał działać na żyły wodne i na promieniowanie. I to był koniec w sumie tego całego jego repertuaru. Dopiero wy później zaczęliście nadsyłać. My sami zaczęliśmy zauważać też pewne rzeczy. I wy zaczęliście nadsyłać to na to. I tutaj tak w pewnym momencie, o ja cię kręcę. Naprawdę aż tyle. No i tak, to wy, nasza społeczność tutaj, wy to zakupiliście, wy zaczęliście tym testować, wy zaczęliście to sprawdzać. Wy widzicie efekty tego. Komentarze napływały już wcześniej. Nim jeszcze zaczęliśmy ten konkurs, który tutaj dopiero, nie wiem, teraz 3-4 razy może był, nie pamiętam, one już wcześniej napływały. Wtedy nie było jeszcze żadnej zachęty dla ludzi, żeby pisali te komentarze, bo też ktoś może powiedzieć, no piszą komentarze, bo jest konkurs. Ale one już napływały wcześniej. Jak się cofniecie do jednych z tych pierwszych filmów jeszcze, które były na temat absorberów, tam nie było żadnego konkursu, a już były wasze komentarze, jeżeli chodzi o to. Także co ja wam więcej mogę po prostu powiedzieć? Ja tylko chciałem wam się odnieść do tego działania, jeżeli chodzi o miernik, jak to tak naprawdę wygląda, że po prostu technologii kwantowej nie da się zmierzyć miernikiem. Jeszcze może ktoś jakby miał to urządzenie do robienia fotografii Kirliana, to przypuszczam, że tutaj również można by było zobaczyć efekt właśnie absorbera. Zrobić zdjęcie bez i z. I powinno to tutaj bardzo fajnie pomóc. Ja na razie niestety nie mam takiej technologii, chociaż bardzo chciałem ją kiedyś kupić, ale po prostu mnie nie za bardzo stać, bo znalazłem jedno takie urządzenie, ale gdzieś wychodziło ono prawie 1000 funtów, ponieważ to w Anglii było do kupienia i do tego jeszcze doszło cło, bo tam teraz jak od jakiejś kwoty przekraczasz, bo ona już nie jest w Unii, Anglia, i to już wtedy jeszcze by tam ileś cła do tego doszło, więc to po prostu przekracza moje możliwości, żeby to kupić, choć bardzo chciałem to kupić, bo naprawdę byłoby to mega fajne, można było mega fajne filmy porobić
popokazywać, ponieważ to było akurat takie urządzenie, które nagrywało filmy. Jeszcze nie tylko i wyłącznie zdjęcia, ale można było całe filmy nagrać właśnie z tym widokiem tej aury i tego wszystkiego, także to jest mega opcja. No ale niestety jest po prostu bardzo, bardzo drogie. Także tak to wygląda, moi drodzy. Ja wam tutaj jeszcze wstawię filmik, który zrobiliśmy już dość dawno temu, oparty na naszych własnych doświadczeniach, na różnych technologiach, które testowaliśmy też dla was i przede wszystkim dla siebie, ponieważ my wtedy 16 lat szukaliśmy, żeby znaleźć czegoś, co by mogło żonie pomóc. Dopiero Absorber to załatwił. Później doszedł jeszcze Kubit, który też robi swoją robotę i które też cały czas nosimy, z którymi się nie rozstajemy. Także ja wam tutaj wstawię jeszcze ten filmik o tych poszukiwaniach 16 lat, które trwały. I naprawdę wszystko, co żeśmy posprawdzali, macie w tym filmiku. I tyle, co chciałem wam powiedzieć. Także zapraszam do obejrzenia. Kto jeszcze nie widział, kto już widział, to ja się tutaj żegnam. Trzymajcie się, hej. A kto nie widział, to zobaczcie sobie ten film. Witam was i na wasze zdrowie. Dzisiaj moje doświadczenia na to. Ale reszta on robi start, bo to jest zacomplicowane. Oké, te gecompliceerd voor mij. Witam was przede wszystkim. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj moja najważniejsza osoba w życiu chce się podzielić z wami swoimi doświadczeniami, ponieważ bardzo często pytacie nas, czy jest coś innego, coś tańszego, oprócz na przykład takiego odpromiennika, który może pomóc tutaj w różnych przypadłościach. Tak się składa, że my z tym problemem walczyliśmy już dużo wcześniej, niż w ogóle mieliśmy te odpromienniki, niż w ogóle je znaliśmy. I ciągnie się to naprawdę sporo lat do tyłu już. I tutaj no naprawdę były wielkie problemy, żeby to wszystko po prostu opanować. I przestudiowaliśmy i sprawdziliśmy masę różnych rzeczy, które na ogół są, ale no, niestety nie każda była perfekcyjna i zawsze czegoś brakowało. Ale to już opowie wam żonka dalej. Plus dodatkowe było parę reakcji tam, gdzie było pisane, ja, het zit allemaal in je hoofd. Tak, że to głównie siedzi ci w głowie, tylko ludzie pisali, że to większość nieprawda. I to jest tak samo, kiedy ludzie mówią, to jest problem środkowe uszy, kiedy ty masz problemy z jedzeniem. Słuchaj, ja mam moje doświadczenia na moje ciało. I to idzie bardzo dużo lat z powrotem. Vanaf het moment dat ik op de wereld ben gekomen, ben ik al in staat geweest om dingen van andere mensen aan te voelen. Odkąd już można powiedzieć przyszła na świat, już potrafiła wyczuwać od różnych innych osób, ludzi, różne rzeczy. No, ciągnie się to naprawdę za nią bardzo długo. Także no, dziś na przykład jest taka sytuacja, ją nagle bolą plecy. Zastanawia się, czemu bolą mnie plecy. Za chwilkę... Plus lewo noga. I lewa noga, tak. Za chwilkę przychodzi e-mail od jej mamy. Mówi, no, bolą mnie plecy i lewa noga. Także już wiedziała, że ten ból nie był jej. Takich przykładów miała więcej, ponieważ kiedyś nawet i zemdlałaś gdzieś w sklepie, nie? Twoja mama miała jakiś zabieg w szpitalu, czy coś, o którym ci nie powiedziała. To było w szkole, kiedy miałam 12 lat. Dat is de wisseling van de basisschool naar de middelbare school geweest. Dat is een ander systeem, schoolsysteem wat ze hier hebben. Nie będę tłumaczyć, bo to jest całkiem inny system szkół i innych klas, także ciężko to powiedzieć. W każdym razie miała 12 lat. W szkołach to było egzamin, taki egzamin, ale my mówimy od ten moment to jest proefwerk.
To nie jest możliwość na tłumaczenie dokładnie do polskiego języka. Taka ala klasówka, no. Tak, ale egzamin to jest u nas taka ala klasówka, mówię, no. Okej, ale klasówka to jest coś całkiem inaczej dla mnie. Wiem. Rozumiesz? I ja pytam, albo ja mogę, of dat ik gebruik mocht maken van de toilet, want dat was absoluut eigenlijk verboden. Czy może wyjść do toalety, bo tam nie wolno było wychodzić do toalety? Učitelj, docent, on mówił tak. I od moment, ja chcę otwieram drzwi, i drzwi idą w środku. Ik heb mijn rechterhand aan de deurstijl vastgehouden en ik ben zo in elkaar gezakt. Złapała się za futrynę prawą ręką i po prostu się zwinęła na dół, czyli po prostu wpadła na dół. Okazało się, że później właśnie, jak wróciła do domu, że jej mama miała właśnie zabieg w szpitalu robiony, o którym jej nic nie powiedziała. Więc tutaj można było już zauważyć, że było tutaj już połączenie. Również jest ten sytuacja, bo bardzo ludzie w ogóle nie chcą rozumieć ten rzecz. Od moment mój babcia lądował w szpital i to było ostatni dzień, kiedy ja widziałam ona na żyć. Babcia mi mówił, Monique, zorg niet weer voor een teleurstelling, want vlak daarvoor heb ik een miskraam gehad. Powiedziała jej babcia, żeby znowu nie zrobiła jakiegoś rozczarowania, bo krótko przed tym poroniła kiedyś tam ciążę, no i to właśnie było to adekwatne do tego. No, to są takie troszeczkę twarde wychowanie. Tak, również. I od ten moment, kiedy babcia mi mówił to, bo ja byłam razem moja matka tam. I toen wij de gang uit zijn gegaan, heb ik tegen mama gezegd, mama, ik zorg niet voor een teleurstelling. Dat doet oma wel. Wtedy właśnie jak wyszli z mamą z tego pokoju, to wtedy ona powiedziała swojej mamie, mówi, ja nie będę robić rozczarowania, to tym razem zrobi babcia rozczarowanie. I następny dzień moja matka przyjdzie do mnie do drzwi i ona tylko pokazała, ale uśmiech, maar dat was geen uitlachen. Tylko się tak lekko uśmiechnęła. No. I ja tylko zobaczyłam i ja mówiłam, o, oma jest dood. Babcia umarła. No. Tak. No i tak też było. Także jest dużo takich sytuacji. Tak na razie nakreślamy wam mniej więcej troszeczkę tą całą sytuację, jak to wszystko wygląda, ponieważ to się nie kończy tylko i wyłącznie na tych sytuacjach, które tutaj są i były, ponieważ to ma dużo szerszy spektrum, że tak powiem. No. Dlatego na razie tak tylko lekko to nakreślamy, o co tutaj w ogóle w tym wszystkim chodzi, w tym całym temacie. Dobra, ja czuję wszystko rzeczy od innych ludzi około mnie i to mnie interesuje, albo to jest 1000, 2000 albo 3000 kilometrów odstęp. I ja nie muszę mieć fizyczny kontakt z innymi ludźmi. No i to jest właśnie bardzo wielki problem, ponieważ wyglądało to mniej więcej tak. Wyjeżdżamy do miasta, fajnie, wszystko, piękny humor, dojeżdżamy do miasta, gdzieś wchodzimy do jakiegoś sklepu i w tym momencie humor całkowicie siada w dół. Wiele negatywnych emocji przyjętych i po prostu jedna wielka katastrofa. Po wróceniu do domu trwa zawsze 2-3 godziny, nim ona dochodzi do siebie i wraca do normalności. Więc na samym początku zaczęliśmy używać... Nie było to jeszcze. Miałeś swoje metody jeszcze i Trihook. Zaczęła używać najpierw od tej metody. To jest taki kule. Odporność. Wyobrażasz sobie jak gdyby taką kulę nad sobą. To działa na zasadzie wizualizacji. To musisz zrobić przed wyjściem na zewnątrz. Możesz to zrobić już z samego rana. Czyli wyobrażasz sobie taką kulę, która wokół ciebie siada. I ten kule ma złote trójka na ochron. Ametyst, kwarc różowy i górski kryształ.
Tak, to musisz sobie też wyobrazić, że to tam w tej kuli jak gdyby jest wszystko w tym i to cię ma chronić. Także od tego zaczynała, jednak efekty były mizerne. To działało przy jednej osobie, jak nas ktoś odwiedzał, coś tego, ale przy wyjściu na miasto to już nie działało niestety. Więc zaczęliśmy łączyć te metody dalej. Tak. Następnie już robiła tą wizualizację i zakładała czerwoną nitkę na nadgarstek. I to nie jest ten. Na lewą rękę. Ponieważ czerwony kolor chronił przed ciągnięciem zła. Tak jak również i te wilki, to już kiedyś gdzieś mówiłem w jakimś filmie, nie przekraczają tej czerwonej linii, jak gdzieś to widzą i tak dalej. To jest po prostu taka bariera. Więc używała tej nitki. Plus tą wizualizację. Dalej efekt był mizerny z tego wszystkiego. Więc następnie weszliśmy w różne kamienie ochronne. Turquoise, tourmaline. Tak, kryształ górski, kryształ różowy, selenit. Tak. Czarny turmalin, nie wiem czy to powiedziała już czy nie, też był używany. Turmalin. Tygrysie oko było używane tutaj. Najpierw próbowała wszystkie pojedynczo. Nie działało. Później w pewnym momencie już zaczęła wszystko na siebie ubierać, także miała tu taką rękę, tu taką rękę, jeszcze cała obwieszona tymi wszystkimi kamieniami. Wizualizacja, czerwona nitka. Dalej problem. Później startowałem, dat ik eruit zag als... Tak, później wyglądała jak mnich, to głównie w zimie, ponieważ ubierała na siebie taki ten, nie wiem jak to powiedzieć, taką narzutę z taką czapą. To gdzieś kiedyś był taki film, Mnich w ogrodzie go nazwałem, coś takiego. I tam w środku była mata ADR. Tak. Jednak to chroniło przed promieniowaniem elektromagnetycznym, czyli z tych nadajników różnych, z telefonu, Wi-Fi, tego typu rzeczy. Jednak nie chroniło znowu przed tymi negatywnymi myślami. I tu był też wielki problem. Więc później zrobiliśmy jeszcze coś innego. Mianowicie zaczęła używać jak gdyby srebra, które jest wokół głowy. Starosłowiańska metoda. Ten film gdzieś mam jeszcze stamtąd, tylko nie wiem gdzie, muszę go gdzieś odkopać. On mi gdzieś został na jakiejś starej karcie pamięci, ponieważ część osób wtedy widziała, jak śledzicie kanał, że ona właśnie miała w pewnym momencie taką srebrną jak gdyby tutaj nić na głowie. Ale ten film gdzieś znajdę, to go jeszcze wrzucę do tego, ponieważ no, to była taka metoda jakaś, która troszeczkę miała sens. Ponieważ rzeczywiście tutaj blokowało to te negatywne myśli innych, te negatywne uczucia i to wszystko. Jednak nie do końca. I druga sprawa to była, ona jeszcze wtedy miała ubrane sukienki lniane, przeważnie te długie, plus teraz to na głowie i jak gdzieś żeśmy chodzili, no to po prostu... Oni wyglądają do mnie, one i oni wyglądają do mnie, ale ja jestem od inny kraj. No tak po prostu wszyscy się na nią patrzyli, jakby nie była w ogóle stąd. Ponieważ Albo jestem wariotka. To dość egzotycznie wyglądało, że tak powiem. Tak. Więc no, było to ciekawe doświadczenia. Rzeczywiście chwilkę tego używała. Tak. Później próbowaliśmy jeszcze innych rzeczy. Próbowaliśmy eksperymenty różne z drzewem jeszcze. Mieliśmy kawałki brzozy, kawałki bzu. Naprawdę różne. Jak to jest ta nazwa? Jesion jeszcze też mieliśmy. Tak. Bardzo duże inne jarzębina. Mieliśmy jeszcze tak zwany magiczny wyciąg z jarzębiny, który też się robi. Tak. Ochronny. Tak. No, on był jako helderwater, czyli taka, jakby to przetłumaczyć. Jasna woda od jarzębiny coś takiego, no to jest takie ogólne tłumaczenie tego, jednak nie znam polskiego odnośnika do tego. To wszystko po prostu zawodziło. I w pewnym momencie natknąłem się właśnie na te odpromienniki. I mówię, dobra, sprawdzimy, kupimy. Ponieważ już naprawdę nie widziałem za bardzo wyjścia z tej całej sytuacji, ponieważ ja miałem zawsze przesrane. Bo jak wyjechaliśmy na miasto, to było wszystko fajnie, ale jak wracaliśmy z powrotem, to ona miała taki zły humor, że to się na mnie odbijało. Że ja później zbierałem te baty za innych w domu. Tak, plus dodatkowe,
Ik ben ontzettend empathisch. Het wordt steeds beter ontwikkeld bij Po mij. prostu jest bardzo empatyczna i to się cały czas rozwija i to się robi coraz bardziej czułe. Tak. I w tym momencie kupiliśmy właśnie ten odpromiennik, ten duży, jako pierwszy kupiliśmy. I Tak. mówię, dobra, noś go przy sobie, gdzieś idziemy, trzeba go mieć ze sobą. No po drodze ona miała ciężko go gdzieś włożyć, bo to przeważnie gdzieś kieszeni nie miała, więc ja go musiałem mieć przy kieszeni, ale zawsze blisko mnie chodziła. Tak. Więc zauważyliśmy pierwsze pozytywne efekty. Wyszliśmy do miasta, weszliśmy do sklepów, do różnych sklepów specjalnie i zauważyliśmy, że ten zły humor nie przyszedł. Więc była bardzo duża poprawa tutaj tego wszystkiego. Tak. Później wyszły właśnie te odpromienniki właśnie Małe. w formie tego Tu wisiorka. jest. Tak, tutaj. bo u mnie jest Tak, no bo ty masz niższy, niższy, dłuższy tak. sznurek sobie wzięła na to, Tak. także teraz ma w formie tego wisiorka i ten też bardzo fajne efekty robi. Później zostawał ten duży w domu i po prostu mieliśmy obydwoje ten powieszony tutaj na sobie, ponieważ to jest praktycznie ta sama funkcja, tylko rozmiarowo i inaczej jest zrobiony. I tutaj też zauważyła właśnie, że on dalej działa. Nie przechodzą na niej te złe humory innych ludzi i tak dalej. Ale No właśnie. ja muszę robić kombinację. Parę rzeczy, które już były mówione. No bo czemu? Może jeszcze wytłumaczę czemu. Ponieważ ostatnimi czasy to cała sytuacja się pogarsza. Jest coraz gorzej. Ludzie mają coraz gorszy humor wokół. To widać. Jest to spowodowane wzrostem cen. Jest to spowodowane, nie wiem, brakiem pracy, ogólną złością, która jest w ludziach, że sytuacja wygląda jak wygląda i nie potrafią nic z tym zrobić. Chociaż można dużo zrobić. No ale cóż, jest jak jest, więc wtedy zaczęliśmy nosić i ten duży jeszcze ze sobą odpromiennik. Czyli mamy i ten mały, i ten duży. Nie chodzi o to, że wyczuwaliśmy, że to coś zaczyna słabiej działać, ale ja widzę po prostu, jak coś się nasila, jest tego więcej, to automatycznie zwiększam też i moją ochronę w tym momencie. Dokładam kolejnych rzeczy. To jest bardzo proste. Im więcej oni włożą różnych nadajników na jakieś domy, czy maszty, czy tak dalej, to znaczy, że ja muszę zwiększyć jeszcze moją ochronę na ten moment. Ponieważ to musi być w równowadze, a właściwie ta ochrona powinna być wyższa niż zagrożenie. Ale w momencie, kiedy zagrożenie zaczyna rosnąć, a ochrona zostaje w tym samym miejscu, to nie wiem. Więc ja wolę po prostu dmuchać na zimne i to dźwignąć do góry. Jest święty spokój. Więc po prostu zaczęliśmy brać ten duży. Oczywiście ma jeszcze swoje kamienie różne, które też dalej nosi. I tak właśnie wyglądała cała nasza historia z szukaniem czegoś odpowiedniego. Plus dodatkowy. Ja też zmieniałam moje jedzenie. Dokładnie. Więc ciężko powiedzieć, to wszystko jest w twojej głowie, ponieważ używała różnych rzeczy, które miały chronić, ale zawiodły. A szungitu też używała. Mam pełno tego szungitu w domu i różne szungity, i zwykłe, i nawet właśnie szungit szlachetny też mamy w domu i ten też nie pomagał na to. I też sól też ma specjalną funkcję. Tak. Ten ludzie, którzy znają tę funkcję od sól, bo ja nie chcę iść do głębokości teraz, bo to nie jest cel o ten film. Kasztany tak, również były używane. A również to jest dla mnie bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy miałam 86 kg, jak kobiety wyglądały do mnie i kiedy ja mam teraz jak wygląda teraz, jak oni... No tak, jak była grubsza, no to po prostu wszystko było w miarę okej. Przechodziliśmy, tam nikt nie zwraca uwagi. Jednak teraz, kiedy ona jest naprawdę w top figurze, że tak to powiem, naprawdę kształty są ze wszystkich stron, jest wiele negatywnych spojrzeń. Głównie od pań, ponieważ panowie to się bardziej zachwycają,
a panie to się bardziej chyba stresują, ponieważ widzimy to, obserwujemy to, bardzo brzydkie spojrzenia, które padają z różnych stron, od różnych pań, które mają tam te swoje przysłowiowe 10-20 kg za dużo, może nawet i więcej niektóre. Widać ten zazdrosny, ja chciałem powiedzieć blik, te zazdrosne spojrzenie widać w tym momencie. To jest tak zwane złe oko, które już było opisywane przez naszych przodków kiedyś. Ochrona przed złym okiem. Co ciekawe, nie stosujemy tutaj zbyt specjalnie nic na to, tylko i wyłącznie mamy to. Jakoś tutaj to chroni, ponieważ kiedyś, jeszcze jak wcześniej już nabierała na frutarianizmie już tych swoich kształtów, to już wtedy były takie spojrzenia, ale wtedy jeszcze nie było odpromiennika. Więc wtedy ją to zdenerwowało. Ona potrafiła niekiedy spojrzeć z powrotem jeszcze gorzej na taką osobę. Jeszcze brakowało tylko, żeby jej coś powiedziała, no ale to se przeważnie pod nosem powiedziała. Ale na czasem ja też mówię co na mój język i moje oczy mają od ten moment taki Plują ogniem, o. pożar. Tak to powiem. Aha. I co też jest bardzo dla mnie to jest ok, bo my mówimy mój język, kiedy idziemy tam albo tam. I ostatni raz byłem na taki sklep i ja mówiłam coś o celulitis do niego. Od razem dwa kobiety na rozmiar 50, 54. Usłyszały celulitis, od razu się obróciły. I ja myślałam... Jakby to o nich było mówione, no cóż, ona akurat celulitu nie ma, zero, nóżki gładkie. Ale ja mówię na mój język. No to akurat tak samo brzmi, nie? Celulitis. To jest tak samo słowo, tak samo jak aluminium, fotograf. Więc od razu wyłapały to te panie i od razu było spojrzenie w tył. I oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi w ten moment, co my mówimy na mój język. I wiesz, nie na polskiego języka. Jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce się odezwą. No, ale to są takie ludzie, którzy są bardzo ciekawe, które kiedy stoisz przez kasę i zapłać na kartę, to są takie ludzie, którzy chcą zobaczyć, jaki PIN kod ty używasz tam. Albo kiedy, bo to było dla mnie bardzo dziwne na początku, kiedy byłem w aptekach. Jak krótkie te ludzie tam stoją i ten uszy. Co oni potrzebują? Co oni kupują tam? Jakie choroby oni mają? Jezus Maria nog aan toe. Dat is toch niet normaal meer? No nie jest normalne, ale się zdarza, no. Dla mnie, słuchaj, mnie nie interesuje, co inne ludzie mają. Ja też nie chcę, inne ludzie wiedzą, co ja miałam. No cóż. To jest taki prywatność dla mnie. Ja raz byłem w Holandii w aptece, raz mi się zdarzyło, nie pamiętam po co tam byłem. Taki żel chyba znieczulający na dziąsło, chyba tam po to byłem. I co tam było? Stanąłeś przed drzwiami i miałeś chyba z 2-3 metry do kasy. I dopiero jak ta osoba, która tam skończyła, to ty podchodziłeś do tej kasy dalej, czyli nie stałeś tak od razu za tym. Nie wiem, czy to we wszystkich aptekach tak jest, bo byłem tylko i wyłącznie raz w jednym. To jest normalnie w holenderskich aptekach. Ale nikt nie stał ci na plecach, że tak powiem, i ci nie dyszał do ucha. Tak. Także troszeczkę inaczej rzeczywiście to tam było, no fakt. I dla mnie ieder gebouw waar zich een apotheek in bevindt, daar mag voor mij rustig de afstand van de kassa met de cliënt ervoor. Dłuższy odstęp powinien być i tyle. No ale tego to się raczej nie doczekamy. Dobrze, podsumowując to teraz wszystko, czyli sprawdziliśmy różne metody, jakie są
Tak. naturalne metody, różne dostępne. Plus dodatkowo ten metodę o ten złoty trójkąt. Plus wizualizacje również. Tak. I nie sprawdziła nam się ani jedna w 100% z tego wszystkiego. Ponieważ zawsze gdzieś było jakieś ale. Tak. Teraz trzeba pamiętać, na przykład kasztan będzie cię chronić tylko i wyłącznie przed polem elektromagnetycznym, czyli elektrosmogiem. Trzeba pamiętać, że go trzeba wymieniać co chwilę, ponieważ on się zużywa. Kryształy różnego rodzaju chronią też przeważnie przed elektrosmogiem, jednak je trzeba co chwilę oczyszczać. Jak ich nie oczyścisz, to one przestaną działać. Czerwona nitka? Czerwona nitka chroni przed złymi energiami. Jednak tutaj nie sprawdziło się przed przejmowaniem myśli innych osób. To się absolutnie nie sprawdziło. Dlatego potrzebujemy srebro tu na głowę. I to jest również złote na głowę. Bo to jest holenderska tradycja. No to tutaj rzeczywiście to pomagało. Pozostawała kwestia tego, że to troszeczkę dziwnie wyglądało. No ale tak. dobra. Na ten moment używamy po prostu tych odpromienników i one nam się sprawdzają na wszystkich funkcjach. Bo ten odpromiennik, ten duży i również ten mały, to dla mnie het vergroot de functie van alle andere methodes die ik samen gebruik. Dat heeft daar een Zwiększa po prostu całkowicie tą funkcję tego wszystkiego, ale co jest tutaj fajne, on jest kombinacją. Kombinacją na żyły wodne, kombinacją przed właśnie złymi emocjami, kombinacją przed promieniowaniem, przed elektrosmogiem. Poprawia również całą strukturyzację ciała, ponieważ strukturyzuje wodę, czyli na przykład można jedzenie strukturyzować, można do lodówki wkładać. Chroni cię przed w śnie, nie przed snem, czyli po prostu wkładasz pod poduszkę. Gdy cię coś boli, możesz go sobie przyłożyć na bolące miejsce spiralą do tego. Również pomaga. U zwierząt się sprawdza, co już też ostatnio o tym film niedawno, jakiś czas temu był. Nie wiem, ja już straciłem rachubę, tyle tych filmów. Także nawet i tam pomaga. W wyczynach sportowych pomaga, w samochodzie pomaga, lepsza koncentracja. Paleta jest ogromna tego wszystkiego. I najważniejsze jest to, że można go zabrać wszędzie ze sobą bez problemu, ponieważ jeżeli mamy zwykły odpromiennik i go ustawimy, radiesteta musi go ustawić w odpowiednim miejscu. Przeważnie jest to tylko i wyłącznie na żyłę wodną. Ale jak go przesuniecie, choćby centymetr, to jest do widzenia. To wtedy może jeszcze zacząć szkodzić, niż pomagać. A ten można zabierać i można go kłaść za każdym razem w innym miejscu w domu. To jest wielka zaleta. Kolejna rzecz. Nie trzeba żadnych baterii wymieniać tutaj w środku, ani nic z tych rzeczy. Nie trzeba go oczyszczać. Czyli po prostu dla nas jest to perfekcyjna rzecz. Jest wiele komentarzy od Was, którzy te słowa potwierdzają, które my tutaj teraz powiedzieliśmy. Także to jest cała nasza historia, którą przeszliśmy, szukając czegoś odpowiedniego, co mogłoby pomóc na te wszystkie problemy, które tutaj wokół były. I jeszcze na dodatek dzisiaj macie też promocję na to znowu. Czyli kupując 2 małe, dostajecie 1 duży w cenie. Ten duży jest droższy od małych. Ponieważ ostatnio nie wiedziałem, ale sobie sprawdziłem teraz tą cenę. I tutaj jest ile? Ponad 300 zł chyba jest droższy od małych. Czyli tu jest naprawdę spora korzyść, dostając go w cenie. Następnie, kupując 3 małe, czyli dla każdego po jednym w rodzinie, dostajecie w cenie 2 duże. I najlepsza rzecz, kupując 5, czyli dla całej rodziny, dużej rodziny, każdemu po jednym, dostajecie 3 duże w cenie. Jest możliwość rozłożenia tego na raty, żeby to nie było aż tak drogie. Jest możliwość sprawdzenia sobie tego. I ostatnio się pomyliłem, bo powiedziałem 90 dni, a to było 60 dni. gdzieś mi się to pomyliło jakoś z tymi 90 dniami. Także jest 60 dni na sprawdzenie, czy Wam to odpowiada, czy Wam to działa. Jak Wam nie odpowiada, możecie odesłać i po prostu zostaną Wam zwrócone pieniądze. Tyle. Bez żadnego powodu, nawet nie trzeba podawać, jak się nie chce. Także jest to po prostu przejrzyste wszystko. Można sprawdzić,
czy pasuje, czy nie pasuje. Chociaż no, nie spotkałem jeszcze osoby, której by nie pasowało jak na razie. Jedna pani była, która mówi, no rzeczywiście nie działa, mi nie pomaga. Ale później się okazało, że ona w ogóle tego nie używała. On gdzieś tam leżał zamknięty w szafie. Tylko go wrzuciła gdzieś tam tego i tyle. Więc później okazało się, że jak go zaczęła używać, to teraz nagle działa i zaczęła nawet go polecać innym osobom. Ale teraz ja mam pytanie do ciebie. Słucham cię, mam nadzieję, że sprostam pytaniu. I później ontwoemać ten pytanie od mojej strony. Hoeveel mensen ben jij tegengekomen die al zoveel hebben moeten uittesten voordat ze uiteindelijk bij de odpromnik uit zijn gekomen? Hoeveel mensen ken jij? Pyta, ile osób znam, które tyle rzeczy już musiały sprawdzić, aż w końcu znalazły coś idealnego. Szczerze? Nie znam. Ciebie chyba tylko znam. Większość ludzi po prostu sobie daruje i chodzi cały czas w złym humorze, stresuje się, na każdym kroku te energie szaleją ze wszystkich stron, ponieważ ma to wpływ, odbija się to na ludziach. Też jest kwestia siły psychicznej tutaj nad tym wszystkim, ponieważ są osoby silniejsze psychicznie i słabsze. Są też osoby, które mają bardziej empatię rozwinięte, inni mniej. Ja na przykład nie miałem aż tak dużych problemów. Ja zawsze zostawałem bardzo, bardzo spokojny. Naprawdę, bardzo spokojny, gdzie naprawdę nie jeden już by wybuchnął. Ale w tym momencie, kiedy w pewnym momencie kropla u mnie przekroczyła, oj, to wtedy wszyscy musieli uciekać wokół mnie. Bo wtedy jak ze mnie wybuchło, to naprawdę biada temu, który koło mnie był. Parę osób, które koło mnie były, w takich momentach, to jeszcze było jak jeszcze pracowałem w Holandii, ledwie uszły z życiem. W dosłownym znaczeniu tego słowa. Naprawdę. Ponieważ jak mi już coś za dużo było, to koniec. To wtedy naprawdę tylko uciekać i się chować. Ponieważ to naprawdę było źle wtedy. Zresztą ty kiedyś widziałaś w ogrodzie, no tak, nie? Jak jest. mi piła motorowa nie chciała odpalić i nagle przefrunęła przez dom. To już było dawno, dawno temu, na samym początku, jak żeśmy się tutaj wprowadzili. To przefrunęła przez cały dom, a później jeszcze po całym ogrodzie fruwała dalej. Ale jeszcze jest Skoro jeden to rzecz. była taka chińska, zwykła, którą gdzieś kupiłem od jakiegoś takiego dziwnego człowieka, która w ogóle nic nie była warta, ponieważ po odpaleniu od razu później ją rozebrałem i się cylinder od razu spalił, także zatarł całkiem, więc szkoda gadać. Jeszcze jeden inna rzecz. Które nigdy nie mówiłam w filmików, ale on zaraz to tłumaczy. Jij weet als geen ander dat ik, wanneer ik in de tuin alleen bezig ben, en op een gegeven moment dan kom ik naar binnen, en dan zie jij al aan mij dat ik hele slechte zin heb, terwijl ik me heb kunnen ontspannen in de tuin. En dan vraag ik aan jou van kijk maar naar het nieuws of zoek iets op. Wat er weer is gebeurd, wat die kankermongolen weer verteld hebben. Wiem, czasami bywała taka sytuacja, teraz już nie, że wchodziła do domu i ja już widziałem po niej, że ma zły humor. Pomimo, że była gdzieś tam w ogrodzie i sobie normalnie robiła, uziemiona i wszystko, i wracała ze złym humorem. I wtedy mi mówi, weź no tam zerknij w wiadomości, gdzieś tam na jakiejś stronie, popatrz co tam znowu było. I rzeczywiście w tych momentach działo się coś negatywnego, taką na większą skalę, że po prostu więcej ludzi wpadało w negatywny humor i ona to już łapała jak antena w tym momencie. Więc na szczęście ja jestem szczęśliwy, że mamy te odpromienniki, ponieważ dzięki temu życie zrobiło się dla mnie troszeczkę łatwiejsze. Tylko troszeczkę? No, dużo, troszeczkę więcej. Jeżeli na to ten punkt chodzi, no to dużo. No, tak. Sprostuję. Bo ludzie, które nie czują, co inne ludzie czują, ja rozumiem wam, ale prawie nikt od was rozumie, o co mi chodzi. Na przykład blerende, krijzende, schreeuwende kutkinderen in de winkels, kutkeuters die 's ochtends vroeg beginnen te blaffen, allemaal van dat soort achterbaks gedrag. Mówię, jest wiele po prostu takich sytuacji, których ludzi mogą wyprowadzić z równowagi. Na przykład krzyczące dzieci w sklepie, które tak się wrzą, że ci prawie uszy mają odpaść.
psy różnego rodzaju, które są gdzieś puszczone i ci biegają. Ostatnio też jechaliśmy samochodem i co? I za jeden raz hamulec. Centralnie jeden po prostu pod auto praktycznie zeskoczył. Udało się wyhamować, no ale co? Ludzie nie pilnują po prostu swoich zwierząt, wypuszczają je i rób co chcesz. No. Po co wy w ogóle macie zwierzęta albo dzieci, kiedy wy nie pilnujecie wasze psy na ulicy luzem? Czy koty? To jest pytanie na zabójstwa ten zwierzęta przez samochód. Ale to nawet nie chodzi o samo zabicie zwierzęcia, ale może dojść do poważnego wypadku, bo jeżeli kierowca wyminie i straci panowanie nad samochodem, wpadnie w poślizg, może wjechać w kogoś innego, może wjechać gdzieś w dom. Są różne takie przypadki i no. Zresztą powiem tak, szkoda tych wszystkich zwierząt, ponieważ mieszkając na wsi, widzimy praktycznie codziennie jakieś rozjechane zwierzęta na ulicy. Tak. Nie zawsze domowe, ale są też i inne. Jeleń, sarny, jeż, ślimaki, żabę. No tak. O. Ja nawet kiedyś rzeczywiście rozjechałem kurę. I to skuterem na dodatek. Co też mogło się źle skończyć, tylko na szczęście skuter jest ciężki mój. Bardzo ciężki jak na ten model. I no tylko hupsło i widziałem piórka w lusterku. Ale na lżejszym skuterze, no najeżdżając na kurę, no to można ładnie już się wyglebić. Po prostu nie było szans, nawet nie miałem szans nawet nacisnąć hamulca. Ona mi po prostu centralnie z rowu prosto pod koła wyskoczyła. Tak jest. No i po co takie zwierzęta komuś? Jak później puszczą na ulicę, żeby je rozjechało. Gdzie tu jest sens w tym? No ale to jest inny temat. Dobra. Film się zrobił za długi, jak zawsze. Kiedy ja robię start... To nie ma końca. Nie, ale dzięki my mamy bo to było wczoraj albo przedwczoraj, ten psa. Kiedy ja zapomniałam to już by miała bardzo zły humor w tym momencie. Ponieważ i musiała ten hamować. moment, ja nie wiem, jak jest moja reakcja na hamulce. Nic, po prostu przyhamowałaś i mu powiedziałaś, głupie ludzie, i pojechaliśmy dalej. Tak, ale co ja również i nie mówiłam to do niego, jeszcze nie, ale teraz on wie. O, moment, ja używam to plus wszystkie inne rzeczy ja robię na moje ciało, moje myślenie i ten zamknięte na ten wszystkie inne złe rzeczy, na przykład takie kaczki, które szrają, robię srać i tak dalej, albo takie marewki, które mają taki nos jak Pinocchio. O, moment, ja używam to. Moja koncentracja w środkowy samochód i pilnując nasz dwie plus samochód jest 100% powiększony niż... Lepsza po prostu niż była. Dużo lepsza. Tak. To jest fakt. I duża większa pewność siebie. Dobrze, jest. nie przedłużamy. Link do promocji macie w opisie. Tyle na dziś. Życzymy Wam miłego dzionka. Co z tymi informacjami zrobicie? Wasza sprawa, Wasze zdrowie, Wasze samopoczucie psychiczne, nie nasze. Także decyzja oczywiście leży u każdego w rękach. My tylko przedstawiliśmy fakty, które z tym krążkiem mamy tutaj. Plus to było moje doświadczenie. Tak jest. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa. Jeszcze tylko się odniosę do tego, że na ten moment jest tutaj promocja troszeczkę inna na te absorbery, bo chyba w tamtym filmie była inna promocja, która już nie będzie chyba aktualna. Nie miałem czasu go całego przejrzeć, po prostu go wstawiłem tak jak on był. Na ten moment jest na zakup 2 małych absorberów. Jeden duży jest dodany, za którego nie płacicie. Przy zakupie 3 małych absorberów macie 2 duże dodane, za które też nie musicie płacić, tylko za te małe. A przy 5 małych macie aż 3 duże dodane. Linki do tych zestawów macie oczywiście w opisie tego filmu, tam wszystko znajdziecie. Pamiętajcie też o konkursie, który teraz tutaj cały czas trwa, właśnie z tą firmą. Tutaj jest ten konkurs. Kupując cokolwiek w tej firmie, wpisujcie sobie zawsze w uwagach do zamówienia konkurs szamanem, lub jeżeli robicie to telefonicznie, również płacicie konkurs szamanem, żeby to było wiadome i wpisane i do
3 września koniecznie zostawcie nam jakiś fajny komentarz na temat produktu, który zakupiliście w tej firmie, bo 3 września będziemy kogoś z Was już wybierać, kto otrzyma bon na 9000 zł do tego sklepu. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!